Dobra, to zakończyliśmy ten szybki przebieg przez 7 inicjatyw wrocławskich. Mam nadzieję, że macie wszyscy jeszcze siłę na to, żeby teraz wysłuchać trochę dłuższych prezentacji, trochę spokojniejszych zapewne. Dlatego teraz zapraszam. Uwaga, żebym się nie pomylił. Teraz zaprosimy anglojęzyczną prezentację, czyli Guerrilla Architects. Dla tych z Państwa, którzy chcieliby posłuchać jej w języku polskim, to tych przed komputerami zachęcam do kliknięcia w drugi link, który jest dostępny tam gdzieś na naszym Facebooku, a tych z Państwa, którzy chcieliby tu posłuchać tłumaczenia, wystarczy pobrać słuchawki takie kolorowe, które tam dziewczyny przy wejściu mają. To będzie na pewno też wygodne dla wszystkich. A teraz zapraszam już Anię i Nikę na scenę. Yeah, and Anika, please join us on stage. Cześć wszystkim. Dzięki za to przedstawienie. Wczoraj przyjechałyśmy i to nas pierwszy raz we Wrocławiu. No i bardzo miałyśmy fajny wieczór wczoraj. Mogłyśmy bardzo wczoraj poznać dobrze to miasto. A dzisiaj jesteśmy tutaj i pokażemy wam kilka projektów i opowiemy o tym, jak pracujemy i dlaczego. Ania i Nikę. Jesteśmy dwiema architektkami i artystkami z piątki, także zajmujemy się kontekstem architektonicznym, ale też działamy na styku, bym powiedziała, sztuki i architektury. Żadna z nas nie zajmuje się faktycznym budowaniem budynków. Najpierw chciałabym powiedzieć o głównej rzeczy, którą się zajmujemy. Patrzymy na kontekst miejski. Zaczęłyśmy 10 lat temu naszą współpracę i spotkałyśmy się na uczelni, na uniwersytecie, no i zastanawiałyśmy się, co my w ogóle tu robimy. Studiujemy architekturę, no, po to, żeby stawiać budynki? No chyba nie. Więc zrobiłyśmy taki projekt w 2012 roku w Londynie razem. A prawo jeszcze średniowieczne jest tam, które pozwala, że można skwotować w budynkach, które także takie miejsca, przepraszam, w których przeznaczone w budynkach dla ludzi, dla bezdomnych, którzy nie mieli miejsca, czyli takie miejsca, takie witryny, w których można było się schronić przed jeszcze wejściem do budynku. To prawo miało być zmienione w tym roku, a w Londynie istnieje wielu squattersów, więc wielu z nich groziła bezdomność w tym momencie. Zrobiłyśmy research w Berlinie, jeszcze będąc. Weszłyśmy na Google Street View i stworzyłyśmy mapę tych takich budynków wyglądających na pustostany, a później pojechałyśmy do Londynu i zorientowałyśmy się, że one już wcale nie są puste, więc Google Street View nie jest zawsze najlepszym źródłem do badań. No ale tak, zdałyśmy sobie sprawę, że poza Google Street View oczywiście było też więcej takich budynków, więc stworzyłyśmy taką mapę. I to pozwoliło nam właśnie zauważyć wiele takich budynków, zmapować wiele takich budynków, do których później weszłyśmy i mieszkałyśmy tam przez kilka tygodni. I chcieliśmy otworzyć te budynki dla społeczności. Także budynki, które były na przykład puste przez 25-27 lat, z którymi nic się nie działo przez ten czas. Do dzisiaj są puste zresztą. Także coś tam się w nich dzieje, potem o tym powiemy, ale tak.
W tym momencie one są dalej puste. Wtedy jeszcze przynajmniej były puste. Wszyscy sąsiedzi zastanawiali się właśnie, czym jest ten budynek. Ja patrzę na niego codziennie, ale nie wiem w ogóle, co jest w środku, bo nigdy tam nie byłem, nigdy nie było otwarte. Więc otworzyłyśmy ten dom dla sąsiadów, dla lokalnej społeczności i w tych mieszkaniach, w tych domach rozmawiałyśmy z nimi o tym, czego oni życzyliby sobie, lokalni mieszkańcy, od tej przestrzeni, co by chcieli z nią zrobić, w jaką chcieliby przestrzeń ją zmienić. A tu mamy ustawa o prawie kryminalnym. W oparciu o tę ustawę do 2012 roku jeszcze było możliwe, żeby właśnie skwotować w domach. Tak, mieszkałyśmy w nich. Jak weszliśmy do środka, no to nie było tam zupełnie infrastruktury, elektryczności, więc zaczęłyśmy tworzyć własną infrastrukturę. Zbudowałyśmy sobie prysznic na dachu na przykład z takim basenikiem, także woda była podgrzewana przez słońce, przez promienie słoneczne. Czasami faktycznie była podgrzewana, czasami nie do końca, więc prysznice, lepiej było się brać prysznic wieczorem niż rano. Tutaj widać wejście, nie z poziomu gruntu, nie z poziomu ulicy, ale trzeba właśnie trochę wejść na górę. Zbudowałyśmy takie właśnie schodki, żeby sąsiedzi mogli wchodzić do tych budynków. Żeby uwidocznić trochę potencjał takiego budynku, stworzyłyśmy taką własną jednostkę, własną firmę, albo przynajmniej upozorowałyśmy własną firmę, żebyśmy wyglądali tak jak taka profesjonalna firma budowlana i zaczęliśmy czyścić budynek, witrynę, okna, fasadę. Także przechodnie pytali, co wy tutaj robicie, przecież to okno jest rozbite, dlaczego je czyścicie? A my dalej je czyściliśmy. No, na tym to polegało, żeby zetknąć się, po prostu zwrócić uwagę okolicznych mieszkańców. Także chodziliśmy przez miasto, przez dzielnicę i tak naprawdę za każdym razem, kiedy zobaczyliśmy pusty budynek, który nie był wykorzystywany, który był utrzymany tylko, nie wiem, dla celów spekulacyjnych w wielu sytuacjach, no to my tworzyłyśmy takie plakat jakby z niebieskich drzwi, czyli to właśnie było nasze działanie jako firmy, powiedzmy, tej, o której wspomniałam wcześniej. I to było takie jakby powiedzenie ludziom, że można tu wejść, że jest jakiś potencjał, żeby wykorzystać ten budynek. Kiedy byliśmy w Londynie, również miałyśmy taką łódkę na Tamizie. Ona była pusta na rzece, stała, więc spontanicznie widzicie, od wzięłyśmy nasze łóżka i znalazłyśmy jakieś kable od elektryczności, wzięłyśmy materacę, tutaj tak naprawdę złączyłyśmy kable od elektryczności i od prądu i stworzyłyśmy coś takiego, taką łódź, składowałyśmy na niej. Zasada polegała na tym, że możesz tam być na niej, ale jedna osoba musi na niej być. Więc stworzyłyśmy taką kukłę, żeby zawsze, powiedzmy, ktoś tam na tej łodzi był. Po jakimś czasie właściciel budynku, oczywiście to jest wszystko legalne, nie idziemy do więzienia, kiedy składujemy, ale właściciel może powiedzieć, nie, musicie wyjść z tego budynku. Taki właściciel, jeden właścicieli właśnie dał nam, jak to się nazywa, IPO, to jest taki szybkie jakby powiadomienie, czyli jakby taka szybka ścieżka sądowa, nie wiem jak to powiedzieć. Bardzo szybki, drogi proces sądowy, który właśnie pozwala na eksmisję. Więc powiedziałyśmy sobie, okej, no to my teraz
mamy, nie wiem, żółte kamizelki, pracujemy jako pracownicy tutaj, którzy tutaj robią jakiś remont, ale kiedy poszłyśmy do sądu, ubrałyśmy najlepsze sukienki i byłyśmy architektami partyzanckimi, żeby pokazać to, jak to wszystko wygląda właścicielom, więc tak ubrałyśmy się do sądu, żeby pokazać, że jesteśmy tak naprawdę działaczkami, a nie squattersami. I tutaj jest dokument z procesu, ponieważ 1/3 budynku stała na ulicy. Ulica była troszeczkę mniejsza w tym miejscu, więc jedna część budynku stała tutaj, a grunt należał do miasta, więc nie mógł nas w końcu wyrzucić z tego budynku, no bo nie był to do końca jego budynek, tylko miasta. Więc tak, to jest jak stworzyłyśmy ten projekt i to, co odzwierciedla to, co robiłyśmy na uniwersytecie. Tak naprawdę chciałyśmy być naprawdę architektkami. I no, zanim poszłyśmy do sądu, noc przed, i zanim założyłyśmy Guerrilla Architects, myślałyśmy sobie o tym, co chcemy zrobić, nad czym chcemy pracować. Więc Guerrilla to jest taki model sieci. Działają oni, partyzanci, bo to są partyzanci, działają poprzez małe, zdecentralizowane komórki mobilne i elastyczne. Jest to strategia, która pozwala uniknąć masowej konfrontacji i polega na powolnym, stopniowym osłabianiu wroga. Partyzanci są skupieni na taktyka opiera się na inteligencji oraz o osłabianiu innych. Więc kiedy byliśmy w Berlinie, już po raz pracowałyśmy, poczułyśmy, że musimy znaleźć miejsce, w którym możemy się spotkać, w którym możemy mieć własne studio, własne miejsce do spotkań, własny warsztat, więc pomyślałyśmy o tym, w jaki sposób możemy wprowadzić naszą pracę do miejsc, jak możemy to stworzyć w miejscach publicznych, więc postanowiłyśmy zbudować karawan i wykorzystać również miejsce, w którym możemy parkować samochody, przepraszam, przyczepę. To była taka przyczepa, w której można było parkować, więc można było w ten sposób tworzyć właśnie sieć, czyli połączenie infrastruktury, którą mamy w mieście, którą można wykorzystać, którą możemy łączyć się z małą przyczepą, w którym jest Wi-Fi dostępne, w którym mamy toaletę publiczną, można na przykład mieć pocztę, czyli punkt pocztowy, nawet jeżeli nie mamy adresu, więc to jest prawo, do którego się odnosiłyśmy. Ustawa o ruchu drogowym, czyli zatrzymywanie się i parkowanie, czy na przykład przyczepa bez pojazdu prowadzącego nie może parkować dłużej niż 2 tygodnie. Chcieliśmy również mieć taki pomysł, żeby stworzyć z innymi miejscami w Berlinie takie tanie mieszkanie i takie tanie miejsca, w których można tworzyć sztukę. Ich jest coraz mniej, bardzo trudno je znaleźć. One gdzieś istnieją, ale poza centrum, więc pomyślałyśmy, żeby powiedzieć ludziom, że mogą również zajmować miejsca właśnie w mieście. Więc zrobiłyśmy takie badanie na Kreuzbergu, zmapowałyśmy miejsca publiczne, czyli wszystkie miejsca, które pozwalają, żeby właśnie parkować, ponieważ oczywiście są miejsca, za które trzeba zapłacić, czy miejsca, w których łatwiej jest znaleźć miejsca parkingowe. Więc stworzyłyśmy taką mapę. Mamy tutaj również różne możliwości darmowego Wi-Fi czy skrzynek pocztowych, żeby pokazać tę sieć, która istnieje w mieście.
Na drugiej stronie plakatu były również rady, w jaki sposób można zmienić przyczepę w miejsce do pracy, w jaki sposób można zainstalować panel słoneczny na takiej przyczepie, ile to będzie kosztowało, na przykład ubezpieczenie tego, i podatki i tak dalej. To jest widok z wewnątrz, takie nasze małe studio, które stworzyłyśmy w 2014 czy 2015 roku. Było to naprawdę bardzo przyjemne, aby pracować w tych miejscach publicznych, w tych miejscach, mieć kontakt z sąsiadami, ponieważ każdy był ciekaw. Pukał do naszych drzwi, mówił cześć, przechodnie byli zainteresowani. Naprawdę miałyśmy duże okna, więc one zachęcały niejako wszystkich, żeby tam do nas zajrzeć. Później w Berlinie zaczęłyśmy projekt badawczy, który koniec końców był połączonym z tym, co robiłyśmy w Londynie, jeżeli chodzi o detonację nieruchomości. 6 czy 7 lat później w Berlinie również miałyśmy ten temat, przepracowałyśmy ten temat w naszym mieście, ponieważ bardzo długo w Berlinie Berlin był stolicą, ale naprawdę było tanio, aby wynająć tam jakieś studio, żeby tam mieszkać, żeby być kreatywnym. Ale czasy się zmieniły. I za Paryżem i za Londynem te ceny wzrastają w Berlinie. Widzicie Państwo Bromley Bridge, most, który został zniszczony podczas II wojny światowej, łączący Kreuzberg z inną dzielnicą. Dwie części po prostu łączący. Został zniszczony. Jedyną rzeczą, która została, to jest ten taki część kolumny. Projekt zaczął się właśnie od tego miejsca. Byłyśmy zafascynowani tym porzuconą jakby wyspą. Widzicie Państwo w tle wysokie budynki i jak deweloperzy budują nowe rzeczy, więc to było inspirujące miejsce. Ten kontrast chyba najbardziej, więc aplikowałyśmy o stypendium badawcze, żeby mieć miejsce, czy sposób na to, żeby tworzyć badanie, żeby mieć na to fundusze. Tutaj mamy, jak wygląda budowa, blisko właśnie rzeki. Duże miejsce komercyjne, tak na przykład właśnie Mercedes-Benz Arena, Plaza, to wygląda jak miejsce publiczne, ale tak naprawdę jest to tylko, tak naprawdę jest to dach garażu, więc tak to wygląda. To jest nasze, powiedzmy, pole badań, więc w środku widzicie Państwo właśnie tę kolumnę. 1 kilometr wokół tego kolumny chciałyśmy zagospodarować, czy właśnie przeprowadzić tutaj swoje badania. Zrobiłyśmy również badania, jeżeli chodzi, kto jest właścicielem tego kolumny na wodzie, ponieważ naprawdę myślałyśmy, że to jest taki symbol ostatniego publicznego miejsca i tak naprawdę nie wiedziałyśmy, kto jest właścicielem tej kolumny. Doszłyśmy do archiwum, przeszukałyśmy archiwum i doszłyśmy do tego, że tak naprawdę nie było jasne, czy to jest miejsce publiczne, czy to jest miejsce jakieś, należy do ulicy, czy to należy do wody i tak naprawdę te władze powinny się tym zająć. Więc nie dowiedziałyśmy się koniec końców, kto jest właścicielem. Nikt nie czuł się w jakiś sposób odpowiedzialny. Myślę, że to jest powód, dlaczego nadal ta część mostu tam jest. No bo nikt nie chce się do tego przyznać. O matko, musimy już kończyć, a tak naprawdę dopiero zaczęłyśmy. No tak, więc zrobiliśmy też badanie struktury własnościowej całego tego obszaru. Zrobiliśmy badanie struktury własnościowej ogólnej.
wszystkie te firmy, które gdzieś tam są zlokalizowane, do kogo należą, jak są powiązane, skąd płynie kapitał. Tu może przejdę dalej. Stworzyliśmy filmik na temat języka spekulacji, czy języka spekulantów, wyjaśniając te różne słowa, którymi inwestorzy chcą najpierw przyciągnąć nas do swoich projektów, tak jak na przykład dachy, czy ogrody dachowe, czy apartamenty. Te ogrody dachowe zwykle oczywiście wypływają z jakiegoś kontekstu społecznego, przestrzeni współdzielonej, ale tak naprawdę są wykorzystywane tylko jako sztuczka marketingowa. Po zrobieniu tego filmiku pokazałyśmy go w galerii. Pomyślałyśmy też, że będzie bardzo fajnie pokazać nasze badanie sąsiadom i sprowadzić trochę ludzi, zainteresować ludzi centrum miasta. Więc działaliśmy z takim performerką i reżyserką, która stworzyła takie artystyczne przewodniki miasta, które miały przewodzić po właśnie tej przestrzeni. Także stworzyłyśmy tragedię z tego wszystkiego w 3 częściach. No następnie niestety przyszła pandemia, więc musiałyśmy się dostosować. Nie wyszłyśmy do miasta, a raczej stworzyliśmy tylko taki performance wideo dziejący się w tej przestrzeni, mówiący o całej tej historii, o rozwoju tego miejsca i o tym, jak zostało to upolitycznione czy zawłaszczone przez wielkie pieniądze. Dalej udało nam się przeprowadzić taki właśnie wycieczkę jednak przez tę okolicę, wyjaśniając to, w jaki sposób można dostrzec oznaki gentryfikacji w okolicy, tego, w jaki sposób właśnie, jaki kontrast jest pomiędzy tymi właścicielami, którzy już tam w tych budynkach byli od dziesięcioleci i tych nowych, jaka jest między nimi różnica, jaki jest kontrast pomiędzy nimi, w jaki sposób ich domy traktowano jako majątek, jako aktywo, a nie jako faktycznie miejsce do mieszkania. No, następnie przyszła kolejna fala COVID-u, więc musiałyśmy znowu przenieść się do formatu online i tam przyglądałyśmy się przyszłości miasta i rzeczom takim jak ucyfrowienie, Smart City i tego, jak zmieni to nasze miasta. Mieszkanie jako właśnie aktywo, jako inwestycja, a nie jako miejsce, które będzie dla nas schronieniem. Stworzyliśmy taką instalację w ramach ostatniej części naszego projektu i naszego filmu i naszego performance'u. Stworzyliśmy taką panoramę, która łączy ten widok, który znamy często z gór na przykład, gdzie możemy przez taką lunetę przyjrzeć się wszystkim szczytom gór odległym, a tutaj zamiast tych szczytów gór pokazałyśmy ceny budynków i kapitał, który się za nimi kryje. To co, kończymy tutaj? Bo mamy jeszcze 2 rzeczy, o których chciałyśmy powiedzieć. No dobra, to kończymy. Dziękujemy bardzo. Thank you, Nika, thank you, Ania. Dziękuję wam bardzo, dziewczyny, za prezentację. A teraz przenosimy się do Poznania. Ja tutaj się tylko pozbieram z tymi przedmiotami. I teraz tak, Poznań reprezentowany przez Domie i Agata Kneć, Katarzyna Wojtczak będą opowiadać o miejscu opartym na relacjach, gdzie można i zobaczyć sztukę, i spotkać się, i posłuchać koncertu, i obejrzeć film, i też powarsztatować. Dzielnica to Stare Miasto. No więc dziewczyny, zapraszam was i oddaję wam głos, opowiadajcie. Cześć. My z Domie, ja się nazywam Katarzyna Wojtczak. Cześć, ja jestem Agata Kneć. A tam chyba coś nam umknął początek tego wideo. Możemy cofnąć? Możemy zatrzymać? Słuchać? O,
Dobra, dzięki. No dobra, no to opowiadamy. To jest w domie, tylko jakby jeszcze full screen byście włączyli, bo widzę, że jest pasek startu. W domie stał fotoplastyk, muszę teraz przyspieszyć, widzę. W domie stał fotoplastykon poznański przez jakieś 40 lat. Teraz widzicie budynek. My zostaliśmy, tak wygląda budynek. On jest w centrum Poznania. To jest przy nowy ulicy... dach. Słucham? Nowy dach. Tak, tu widzicie nowy dach, ale ogólnie budynek znajduje się w centrum Poznania przy ulicy Święty Marcin. Więc przez to, że tam stał fotoplastykon, to zawsze było to miejsce spotkań, gdzie się spotykali w takim kulturalnie dużo ludzi, się spotykali na randkach, chodziło się do fotoplastykonu, żeby kogoś poznać. I budynek stał się ruiną. My go przejęliśmy w 2018 roku i no tak jak widzicie, te małpy tam, które były, symbolizują to, z czym my się zmierzyliśmy, jak przyszliśmy. Podwórko, które przynależy do budynku, stanowiło tak naprawdę miejsce, na którym piło się wódkę, więc zawsze znajdujemy przy domie mnóstwo małych małpeczek. To jest o tyle problematyczne, że czasami nie wiemy, co się wydarzy. Czasami też osoby nie są pozytywnie nastawione do tego, jak weszliśmy, więc my na początku trochę byliśmy takim alienem, który tam wylądował. Tu widzicie stan budynku. My dostaliśmy budynek od miasta, ale była dziura i te 2 wideo, które widzieliście tam, to miasto mi zapytało mnie, no to pani pokaże, udokumentuje, że pada wam do środka, jak deszcz pada, więc to były moje dokumentacje dla miasta, że rzeczywiście pada do środka. No i tutaj nawet cały początek to tak naprawdę był okres remontu i próba wyprowadzenia tego budynku do jakiegoś stanu użytkowalności. I budynek, ważne dla nas było to, że na samym początku ja poszłam na spotkanie z prezydentem miasta i tak samo jak dziewczyny z Berlina, ja też jestem ze sceny skwoterskiej, więc powiedziałam mu, że jestem anarchistką, ale że jeśli chcemy zrobić coś nowego, to musimy współpracować i wyjść ze swoich stref komfortu. Dlatego na początku podpisaliśmy umowę, że my wyremontujemy ten budynek, który był w opłakanym stanie, tam nawet nie było wody. Nie było, nic nie było. Zobowiązaliśmy się podpisać, że wyremontujemy budynek na 300 000 złotych, ale z czasem negocjowaliśmy tą umowę i cały czas wychodziliśmy do przedstawicieli miasta, że muszą nas wesprzeć, że to powinniśmy tworzyć razem, a że takie umowy to też jest bardzo stare myślenie, że my coś dostajemy jako młodzi artyści, artystki i że my musimy to zrobić, bo podpisaliśmy umowę. O tyle się udało, że cały czas ta współpraca z miastem istnieje. Ona jest dla nas bardzo ważna. Miasto wyremontowało nam dach na kwotę 70 000. Tam był taki list przez chwilę, więc widzieliście, to właśnie był ten list, który miasto nam wydało. List sprzedaliśmy do kolekcji Galerii Miejskiej Arsenał jako dzieło sztuki, jako symbol, że można współpracować z miastem jako Offspace. I to nie znaczy, że miasto będzie nam ograniczało. Przepraszam was, ja jestem chora w ogóle, więc bardzo wolno mi się myśli dzisiaj. To nie znaczy, że miasto będzie wpływało na to, co będziemy realnie robić, tylko że musimy rzeczywiście razem współpracować. No tu cały czas lecą zdjęcia z tych początków tak naprawdę, czyli i z remontu, i z jakichś pierwszych działań. No i my tak powoli sobie ogarnialiśmy tą przestrzeń. Jednym z pierwszych takich osób, które my się z Agatą nie znałyśmy, jak ja założyłam Domie, bo Domie zainicjowałam ja, ale na początku i do dzisiaj jest też Martyna Miller, na początku była też Magda Starska, Dawid Misiorny, Diana Lelonek. Oni się trochę wszyscy wycofali, bo się trochę przestraszyli stanu budynku, czego się nie dziwię. Znaczy nie wszyscy. No nie wszyscy, ale i zaczęły się pojawiać nowe osoby i tak naprawdę te osoby same zaczęły się pojawiać. My byliśmy od początku otwarci i Agata właśnie była jedną z pierwszych osób, która się pojawiła. I teraz właśnie widzicie zdjęcia z cyklu koncertów, które Agata zaczęła organizować u nas, które się nazywają Forma. To teraz Agacie oddam głos. Forma się pojawiła z dość spontanicznego pomysłu. Mianowicie dzień wcześniej zadzwonił do mnie mój kumpel Mateusz Rosiński, który prowadzi w Gorzowie, dalej prowadzi
miejsce Safe i też festiwal Dym. No i Poznań był takim czarnym punktem, nawet jeżeli się nie wydaje, to był to czarny punkt w takiej offowej scenie muzyki eksperymentalnej, awangardowej. No i ja uznałam za potrzebę, żeby te zespoły, tych artystów gościć. I zaczęłam się rozglądać za miejscem, co było nie lada wyzwaniem, ponieważ budżet był zerowy, wszystko było ogarniane własnym sumptem, a wiadomo, że muzyka niezależna, jak sama nazwa mówi, awangarda nie jest przeznaczona dla mas, chociaż, znaczy może być, wiadomo, ale no jest to dość specyficzny gatunek, nie trafiający do mas. I generalnie te miejscówki klubowe, czy też miejsca, które gościły koncerty rockowe, były dość zamknięte na pomysły takich to koncertów, z tego względu, że no to nie przynosiło zysków, bo na koncerty przychodziło po 15-20 osób, a niektórzy właściciele wręcz byli zdenerwowani, że przerywali koncerty na zasadzie, czy to nie jest muzyka. Więc była potrzeba, ponieważ muzyka też potrzebuje miejsca, żeby wybrzmieć, więc ja usłyszałam o domie, byłam wtedy na studiach, no i się odezwałam, czy mogę działać, czy mogę wszystko ogarnąć. Tak naprawdę potrzebuję tylko miejsca, o nic się nie martwcie. I zostałam pozytywnie przyjęta. I to ruszyło tak 2 lata. Ten cykl Forma funkcjonował. Dalej funkcjonuje co jakiś czas, bardziej jako patronat, ale no to ruszyło, więc w tym przypadku do mnie zadziałało też jako hub. I teraz pod kątem czasu, który już w domie jestem, w którym działam, też widzę, że ta funkcja jest bardzo, bardzo potrzebna w mieście w Poznaniu, więc Domie też hostinguje wiele takich niezależnych inicjatyw, które po prostu nie mają swojej przestrzeni, szukają tej gościnności w mieście, nie tylko artystycznej, ale też znaczy nie stricte artystycznej typu wystawy czy przestrzeń wystawiennicza, ale też na działania takie właśnie jak koncerty Czy dyskusje, też Tak. magazynujemy prace artystyczne. Zazwyczaj są to osób, które no, mają dyplomy, wiadomo, fajnie zrobić dobry dyplom, ale później co dalej. Więc tak naprawdę to, co powiedziała Agata, to wprowadza do tego, że Domie działa trochę, ma takie 2 części. Jedna część to jest nasza część merytoryczna, którą, tutaj są jakieś cytaty z gazet, że to było, co tam było, że miejski szalet, że jedna część to jest nasza część merytoryczna, którą my prowadzimy, zapraszamy, staramy się szukać grantów, pozyskujemy pieniądze, szukamy wsparcia i osób, które chcą z nami pracować, a druga to jest, że Dom jest zawsze otwarty na każdą i każdego i poprzez to dzieje się mnóstwo różnych rzeczy, które my byśmy nie były w stanie zrobić czy wymyśleć. Fajne jest to, że do Domie zgłaszają się rzeczywiście dzisiaj osoby, dla których nie ma miejsca w instytucjach sztuki czy w galeriach. Dlatego też mieliśmy w Domie pierwszą i chyba z tego, co mi się wydaje, wciąż jedyną wystawę o seksworkingu, kuratorowaną przez Aleksandrę Kluczyk i prace były też seksworkerów i seksworkerek. Mieliśmy też performatywny ślub pary niebinarnej, więc jakby mocno działamy politycznie. Od strony na Domie też widzieliście, że znajduje się różowa skrzyneczka, zbieramy książki dla Biblioteki Bez Granic. Widzieliście tą ostreczowane Domie, no to był taki symboliczne, że stretches to Ukraine, no nie? No a teraz, tutaj też przed chwilą było pokazane, też jak byliśmy zaproszeni do Warszawy w budowie z MSN-em, rozpoczęłyśmy taki cykl Domie Poradnia.
gdzie robimy wywiady z różnymi innymi miejscami, albo miejscami, albo miejscami, osobami, które po prostu nas w jakiś sposób poznałyśmy i zainspirowali nas. Teraz tu wchodzimy na Instagrama do mnie, więc możecie zobaczyć, bo tych rzeczy naprawdę dzieje się tak dużo, które też są poza nami merytorycznie. Udostępniamy klucze, dajemy przestrzeń, dajemy nasze social media i promocje i to, co jesteśmy w stanie, czy nasz kapitał już wypracowany, bo to w kwietniu będzie 5 lat, że naprawdę ja nie jestem w stanie nawet, wiecie, znaleźć tej dokumentacji wszystkiego do przygotowania takich prezentacji, bo tego jest, no w tygodniu jest kilka rzeczy czasami się dzieje, nie? Zazwyczaj to są młode osoby, które studiują w Poznaniu. Chciałaś coś powiedzieć? Tak, że staramy się tworzyć taki kapitał, którym młodzi ludzie, oczywiście nie tylko młodzi, ale ludzie, którzy chcą robić, osoby, które chcą działać, mogą go dysponować nie tylko pod względem zaplecza technicznego, które cały czas staramy się zbierać i powiększać, żeby jakby odkrywać kolejne karty i kolejne drogi działań, ale też wsparcie czasem po prostu rozmową. Teraz tak mi się strasznie ciśnie, żeby o tym powiedzieć. Niedawno gościliśmy dyplom, który no niestety jak zaczął się montować, nie wyszedł tak jak miał wyjść i dyplomantka się dość załamała i powiedziała, że już nie będzie tego bronić. No i udało się ją przekonać, żeby jednak zostawiła to na tydzień i podeszła do tego za tydzień na nowo i stwierdziła, że jednak podejdzie do tego dyplomu i oczywiście obrona na 5+, więc to są takie właśnie sytuacje, w których Nasze wspieramy. sukcesy. Tak, zdecydowanie. Teraz tu widzicie aukcję. W zeszłym roku przeprowadziłam aukcję sztuki na rzecz naszego budynku, tej ruiny naszej. Tutaj pokazuję wam ilość osób, które udało się po prostu, to tylko i wyłącznie bazowało na prywatnych kontaktach, no bo tak to wygląda, ale też poprzez to, że dom jest gdzieś tam wspierany przez osoby, dlatego udało się zebrać takie fajne prace. I dzięki temu pozyskaliśmy pieniądze, dzięki temu udało nam się zrobić, wymienić elektryczność, coś tam zbudować, coś zmienić, coś zabezpieczyć, kupić nowe drzwi. Więc pomału idziemy do przodu, ale ogólnie Domie jako sam budynek, my traktujemy Domie jako trochę dzieło sztuki, jako formę do działania, jak z nim pracować, czym to może być, działania z sąsiadami. Czym jest to podwórko, które jest w centrum Poznania. Cały Święty Marcin jest wyremontowany, ale wchodzi się, bo do nas się wchodzi, trzeba wejść w podwórko od ulicy Garncarskiej i jak tam się wchodzi, to już jest, wiecie, no masakra, nie? Mikroklimat. Więc to też mówimy o tym, że remontujemy fasady, czyli jest ta fasadowość miejska, a co z tym wszystkim, co się dzieje w środku. Więc my staramy się współpracować z sąsiadami. Tu właśnie jest projekt Widok z okna, który bazuje na piknikach sąsiedzkich i wspólnie chcemy wypracować, co można na nim zrobić, jak odczarować to podwórko, bo przy podwórku też mieszka bardzo dużo osób w różnych kryzysach, bardzo jest dużo osób w kryzysie alkoholowym, więc nie jest to łatwa przestrzeń do działania. Jest to środek miasta. Ci ludzie są pozostawieni sami sobie tak naprawdę, więc staramy się wspólnie zapraszać. Nie chcemy być na pewno takim tworem, który jest zamknięty i robi sobie jakąś dziwną sztukę niezrozumiałą, więc mam wrażenie, że przez ilość tych różnych rzeczy, tutaj właśnie są początki pracy z podwórkiem, w sensie z ogródkiem. Mieliśmy też grupę dziewczyn z Ukrainy, które Uniwersytet Poznański dał miejsce do Dress for Putin's Funeral, to chyba wszyscy na to czekamy, które przyjechały w pierwszym miesiącu, dostały mieszkanie, możliwość mieszkania od uniwersytetów pod Poznaniem, które były studentkami z Uniwersytetu z Lwowa. My im zagwarantowaliśmy wtedy taką wystawę jednodniową na tyle, ile co one chciały, mogły wtedy zrobić.
Ojeny, szybko, to strasznie dużo tych rzeczy się dzieje, słuchajcie. No, otwieramy Radio Kapitał w domie też, poznański oddział. A teraz przechodzimy do... bo też mamy swoją audycję w Radiu Kapitał, więc też zachęcamy do słuchania. Zazwyczaj to są bardzo spontaniczna audycja, która jest poszywana z różnych rzeczy, wywiadów. Czasami nagrywamy ambient tego, co się dzieje w domie, więc taka niedzielna godzinka przyjemna. Tutaj są zdjęcia teraz z wystawy, którą otworzyliśmy w zeszłym tygodniu i która trwa do przyszłego tygodnia. Wystawa się nazywa Koalicja i jest o tyle ważna, że jest inauguracją projektu z platformą kalektar.org, który jest projektem białoruskiej diaspory w Polsce, gdzie staramy się odbudować archiwum sztuki współczesnej białoruskiej, które jest zniszczone całkowicie poprzez reżim. Mamy rezydencję artystyczną, dzisiaj 2 artystów właśnie z Białorusi, a na wystawie są prace artystek z Ukrainy, z Białorusi i z Polski. Jest to bardzo mocna i polityczna wystawa, która była też bardzo dla nas niełatwa, bo przyjechały wszystkie osoby przez nas zaproszone fizycznie na wernisaż, a to wszystko są osoby tak naprawdę, które przechodzą dzisiaj przez traumę, więc myślę, że to była dla nas naprawdę duże wyzwanie, żeby też od strony organizacyjnej zaopiekować się gośćmi i gościniami. To jest Anti-War Coalition, które też mieliśmy właśnie teraz na wystawie, taki projekt, który zrzesza filmy, wypowiedzi antywojenne. Ten projekt, ta cała współpraca z Kalektarem jest finansowana przez taką fundację z Berlina, Rene Stiftung, dzięki której pozyskaliśmy pieniądze z Ministerstwa niemieckiego, Ministerstwa Kultury. No oczywiście przez Polskę nie jesteśmy wspierani w żaden sposób, bo jesteśmy politycznie za bardzo zaangażowani, ale jesteśmy wspierani regularnie przez Wydział Miasta Poznania i to muszę powiedzieć, że to się udaje i wydaje mi się, że Domie działa i ma możliwość działać przez to, że osoby w Wydziale Kultury i dyrektorka Wydziału Kultury, która jest kobietą, pani Makowska, są otwarte i rzeczywiście szukają tych form wsparcia dla tak nietypowego miejsca, jakim my jesteśmy. No i też często jest to niezrozumiałe, co robimy, bo jednak dużo ludzi cały czas od nas wymaga, żebyśmy się określili, żebyśmy się nazwali, że nie wiem, że jesteśmy kuratorkami w domie, że dlaczego tyle różnych rzeczy się dzieje, że to trzeba, że nie mamy jakiejś konkretnej agendy. W naszym wyobrażeniu my mamy agendę, bo tworzymy miejsce, gdzie rzeczywiście inne osoby, młode osoby, które nie zostaną zaproszone ze swoimi rzeczami czy emocjami, zaproszone do innych instytucji, mogą po prostu dostać za darmo od nas przestrzeń i robić tak naprawdę co chcą. Ja zawsze powtarzam, że as long as you are not fascist, you're welcome. No i chyba... Nie wiem, Agata, chcesz coś jeszcze dodać? Działamy prawnie, mamy stowarzyszenie zwykłe, nazywamy się Stowarzyszenie Komplet, od tajnych kompletów. Tak naprawdę to wyszło domie, to chyba oczywiste od słowa domie, od słowa dom, bo brakowało jakiejś takiej przestrzeni, gdzie można być razem, a gdzie nie trzeba pić alkoholu, czyli w barze, ani nie jest to przestrzeń wernisażowa i domie jakby wyszło z tych potrzeb. Dziękujemy bardzo. I sąsiedzi do nas naprawdę przychodzą, także nie tworzymy jakiejś takiej artystycznej bariery, że strach do nas zajrzeć, tylko naprawdę jesteśmy na bieżąco z plotkami i sytuacjami, jakie się dzieją w mieście. Super. To dzięki. Zapraszamy do domu, do Poznania. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Super, bardzo dziękujemy. Byliśmy już w Berlinie i przed chwilą w Poznaniu. To teraz pora na wycieczkę do Lublina. Z Muzeum Osiedli Mieszkaniowych przyjechała do nas Paulina Garbiec. Muzeum Osiedli Mieszkaniowych to jest oddolna inicjatywa mieszkańców, która zajmuje się ich pamięcią, tożsamością, ale przede wszystkim jest to muzeum. Zapraszam, Paulina. Proszę. Cześć, nazywam się Paulina Garbiec i opowiem dzisiaj o Muzeum Osiedli Mieszkaniowych Fundacji Teren Otwarty. Na początku była to
pusta przestrzeń w pawilonie na targowisku osiedlowym. Był to pawilon po dawnym fryzjerze, po dawnym zakładzie fryzjerskim, który został oczyszczony ze wszystkich pozostałości po tym zakładzie. Zostały puste ściany. I był to pierwszy eksponat Muzeum Osiedli Mieszkaniowych. Ale zanim powiem, co w tej pustej przestrzeni się wydarzyło, opowiem wam chwilę o całym osiedlu imienia Juliusza Słowackiego w Lublinie, bo na tym osiedlu jest to muzeum i ten kontekst jest tutaj bardzo ważny. Jest to osiedle zaprojektowane przez bardzo znanych architektów Zofię i Oskara Hansenów w latach 60. I już po planie widać, że ten układ nie jest typowy. Jest to osiedle zaprojektowane zgodnie z ideą formy otwartej. I widzicie te trzy długie bloki, trzy długie paski, które są blokami i przez mieszkańców są one nazywane wężowcami. I są to bloki, które mają oddzielać część ruchu samochodowego od części przeznaczonej do rekreacji, gdzie jest przewidziany tylko ruch pieszy. I tak po zachodniej stronie tych długich bloków, który widzimy teraz z lotu ptaka, czy słychać mnie? Tak. Są garaże, jest komunikacja samochodowa i parkingi, a po stronie wschodniej są bardzo przyjemne wnętrza architektoniczno-krajobrazowe, czyli takie bezpieczne przestrzenie do rekreacji, gdzie znajdują się place zabaw. Jest bardzo dużo zieleni i nie tylko tej zaprojektowanej przez architektów, ale też takiej, którą sami mieszkańcy tworzą wokół swoich balkonów. No i te place zabaw nie są oczywiste. Są zaprojektowane tak, żeby pobudzać wyobraźnię dzieci i mimo, że one na pierwszy rzut oka wydają się dosyć nieprzyjazne, no to jednak jak się przekroczy tą barierę i zacznie się z nich korzystać, no to okazuje się, że one świetnie spełniają swoją funkcję. I w każdej przestrzeni, w każdym takim wnętrzu krajobrazowym, który jest na osiedlu, jest jeden taki plac zabaw i każdy jest inny, mimo że niektóre są z takich samych elementów prefabrykowanych, no to zostały utworzone w różnych konfiguracjach. Dzięki temu tworzą też takie rzeźby osiedlowe. I myślę, że z okna każdego mieszkania na tym osiedlu można zobaczyć jeden taki plac zabaw i chodzi o to, żeby każdy rodzic mógł wyjrzeć na swoje dziecko, żeby skontrolować, jak się bawi. Na osiedlu też nie brakuje dobrze zaprojektowanych budynków w takim wysokim designie, które są charakterystycznymi elementami tego osiedla. I Hansenowie o bardzo wielu rzeczach pomyśleli po to, żeby to osiedle było bardzo przyjazne i spełniało funkcje społeczne. Ale nie na wszystko mieli wpływ. To osiedle jest na tyle dobre pod względem urbanistycznym, że wycieczki studentów architektury z całego świata przyjeżdżają, żeby zobaczyć to, jak to wygląda, ale Hansenowie nie na wszystko mieli wpływ. Nie mieli wpływu na stan techniczny budynków, nie mieli wpływu na materiały, jakie zostały użyte i na to, jak zostały wykonane wnętrza mieszkań. No i mieszkańcy nie są zadowoleni z tego, w jakich mieszkaniach mieszkają i trochę nie rozumieją tego, dlaczego ci wszyscy ludzie przyjeżdżają i oglądają ich osiedle. I jest to nawet dla nich frustrujące, a przynajmniej nie rozumieli jakiś czas temu. W tej chwili myślę, że wygląda to już trochę lepiej. I teraz możemy wrócić już do naszego pawilonu na targowisku. I teraz opowiem wam, co się wydarzyło wewnątrz niego, bo kiedy ta pusta przestrzeń, do tej pustej przestrzeni zostali zaproszeni ludzie, chodziło o to, żeby w partycypacyjny sposób stworzyć muzeum razem z mieszkańcami. I przychodzili ludzie bardzo chętnie
i zostawiali mnóstwo opowieści. Historią, która zawsze mnie wzrusza, jest opowieść pani Lucyny, która opowiadała, jak kiedy skończyła studia, wyszła za mąż i urodziła dziecko. Kryzys mieszkaniowy był tak duży, że wprawdzie udało im się wynająć mieszkanie w kamienicy, ale właścicielka nie akceptowała dzieci. Dlatego ich nowonarodzone dziecko musieli przekazać swoim rodzicom na wieś na wychowanie na 2 lata, a pani Lucyna regularnie chodziła do kierownika spółdzielni pytać o przydziały mieszkań. I z takimi historiami przychodzili ludzie, opowiadali też bardziej optymistyczne rzeczy i bardzo miłe wspomnienia ze swojego dzieciństwa na osiedlach mieszkaniowych, no ale nie przynosili żadnych artefaktów do muzeum i właściwie przez 7 miesięcy nikt nic nie przyniósł, aż w końcu jedna z pań przyniosła meble po swojej mamie. No i wtedy mieszkańcy zrozumieli, że chodzi o to, żeby po prostu w muzeum urządzić mieszkanie. I zaczęli przynosić kolejne przedmioty. I tak powstało taka mikroskala tego muzeum, czyli przestrzeń mieszkania została urządzona. Drugim poziomem ekspozycji muzeum jest pokazanie innych modelowych przykładów osiedli, które są warte uwagi. I takim trzecim poziomem ekspozycji myślę, że jest warstwa społeczna, czyli to życie codzienne, które widać przez duże przeszklenia okien w tej modernistycznej przestrzeni pawilonu, które wychodzi na targowisko i widać tam, co mieszkańcy robią i przestrzeń w ogóle całego osiedla. I myślę, że muzeum powstało z wielu przyczyn, ale według mnie najważniejsze było to, żeby pokazać mieszkańcom osiedla słowackiego to, co mają, żeby docenili przestrzeń, w której żyją, ale z drugiej strony też, żeby pokazać mieszkańcom współczesnych osiedli to, czego nie mają, czyli ten aspekt społeczny. I zapytać się teraz, jak to się udało, że do pustego pawilonu przyszli tak chętnie ludzie i tak fajnie się to udało. No ja myślę, że to dlatego, że Fundacja Teren Otwarty nie działała od wczoraj wtedy na osiedlu słowackiego i zostały tam, Paulina Paga razem z fundacją przeprowadziła tam już wiele innych projektów wcześniej. I korzystając z okazji opowiem wam o takim przykładowym projekcie, który w obszarze sztuki osiedlowej dział się tam, zanim powstało muzeum, a inspiracją do tego projektu były mozaiki, które znajdują się na osiedlu słowackiego. Są to mozaiki z lat 70. I one zainspirowały Rafała Lisa do powołania do życia społecznej pracowni mozaiki. I postanowił zaprosić osoby związane z mozaiką do tego, żeby wspólnie z mieszkańcami porobić po prostu mozaiki do przestrzeni publicznej i miał być to pretekst do rozmowy o osiedlu. I żeby rozpocząć to, zaprojektowaliśmy pierwszą mozaikę, która jest właśnie tym napisem cześć. I wyszliśmy z płytkami i z narzędziami do przestrzeni osiedla i w tym osiedlu po prostu zaczęliśmy ją tworzyć. I to zainteresowało mieszkańców, zaczęli do nas podchodzić i pytać się, co my tutaj robimy, i tak nawiązywały się rozmowy. I z tych rozmów czerpaliśmy inspirację do kolejnych prac. Z czasem część osób się przyłączyła i tworzyła razem z nami mozaiki. Tę mozaikę cześć umieściliśmy przy wejściu do osiedla, żeby była taką formą witacza. Ale chodziło też o to, żeby się przywitać z osiedlem w tym słowie cześć.
I jedną z takich inspiracji był szewc, który miał swój zakład na osiedlu Słowackiego od początku jego istnienia i kiedy nam opowiadał o tym, jak bardzo kocha to osiedle i jak bardzo się cieszy, że może tutaj mieszkać i pracować, to postanowiliśmy zrobić mu taki bucik w Gemerek. I jedną z osób, która bardzo nas wspierała i bardzo chętnie z nami tworzyła mozaiki, był Kacper, 13-letni chłopak, który bardzo dużo czasu spędzał na wakacjach razem z nami. I okazało się, że on jest fanem polskiej motoryzacji i bardzo chciał, żebyśmy zrobili jakieś polskie auto. Wybór padł na malucha, no bo kiedyś było bardzo dużo maluchów w przestrzeni publicznej w polskich miastach, a w tej chwili to jest już rzadkość. I Kacper sam wybrał ścianę na ścianie jednego z garaży na osiedlu Słowackiego i bardzo mu zależało, żeby to była mozaika w skali 1:1 i dlatego mogliśmy zamontować na przykład klamkę oryginalną z malucha, wymontowaną z malucha. I kiedy tą mozaikę już zrobiliśmy, ją zamontowaliśmy, no to bardzo się nią zainteresowali panowie z lubelskiego fanklubu Fiatów 126P i bardzo pokochali tą mozaikę. Przyjeżdżali po nią swoimi autami, nawet organizowali tam zjazdy i zdarzało się, że przyjeżdżało tam po 20 maluchów i ustawiało się w rządku przy tej mozaice. I oni opowiedzieli nam bardzo ciekawą historię. Gdybyśmy ją znali wcześniej, no to ona by na pewno nas zainspirowała do stworzenia tego malucha, bo powiedzieli, że właśnie pod tą ścianą kiedyś stał taki maluch miejski, które grono wtajemniczonych osób wiedziało, jak uruchomić i otworzyć i mogli sobie po prostu z niego korzystać wtedy, kiedy potrzebowali. Trzeba było tylko pamiętać, żeby zostawić odpowiednią ilość benzyny. I zrobiliśmy jeszcze wiele prac i po tym, kiedy zakończyliśmy pracę na osiedlu Słowackiego, dostawaliśmy dużo propozycji od instytucji kultury i organizacji pozarządowych i wykonaliśmy bardzo wiele mozaik w różnych dzielnicach i Lublina i poza Lublinem. I wykorzystaliśmy niejedną metodę na partycypację. Spróbowaliśmy różnymi drogami jakby dotrzeć do tego, jaką mozaikę należy wykonać. Właściwie najważniejszy był dla nas ten proces tworzenia mozaik, więc proces powstawania, czyli same te rozmowy z mieszkańcami i inspirowanie się, a te mozaiki to był po prostu taki wynik tego wszystkiego, który zostawał i zostaje na trwałe w przestrzeni publicznej, ale jakby nie to było dla nas najważniejsze. No i prace na przykład te prace tworzonych na podstawie rysunków dzieci, no to zawsze jest to strzał w dziesiątkę, ale jednak po różnych doświadczeniach dochodzę do wniosku, że taki system, kiedy artysta najpierw robi dobry research o danej przestrzeni, czyli dowiaduje się wszystkiego, czego sam może się dowiedzieć, później przejście do rozmowy z mieszkańcami i wypytanie się o wszystko, a potem inspirowanie się tymi rozmowami i samodzielne tworzenie projektu przez artystę, później ewentualnie tylko skonsultowanie z mieszkańcami, no to jest droga, którą ja uważam za najbardziej słuszną. I po czasie, kiedy społeczna pracownia mozaiki już się naturalnie rozpadła, ja miałam jeszcze okazję solo tworzyć niejedną mozaikę w przestrzeni publicznej i tak zdarzyło mi się pracować na współczesnych osiedlach, które nie mają funkcji społecznych, nie mają przestrzeni wspólnych, nie sprzyjają rekreacji ani spotykaniu się w przestrzeni publicznej. No i tam nie było już tak łatwo z tą partycypacją, no bo nie dało się już przyciągnąć mieszkańców, tak jak robiliśmy to na osiedlu Słowackiego. No,
Wprawdzie mieszkańcy rzeczywiście, kiedy byli zapytani o to, czy chcą takie działania na osiedlu, byli bardzo chętni i odpowiadali na wszystkie inne pytania, ale jakoś no, nie było tego flow i szło dość topornie. No ja z tego wybrnęłam tak, że zaprojektowałam mozaiki o treści, trzy mozaiki o treści dzisiaj, tutaj i teraz i rozlokowałam je w różnych miejscach osiedla. No i możecie się domyślać, jakie historie mieszkańców mnie zainspirowało do tego, a chodziło o to, żeby te napisy o tej treści tutaj, teraz, dzisiaj, żeby zachęciły mieszkańców do bycia tu i teraz, do myślenia o tym, co jest dzisiaj. I trochę daleko odbiegłam od Muzeum Osiedli Mieszkaniowych, ale już do niego wracam, no bo mając te doświadczenia z współczesnych osiedli, bardzo się cieszę, że mogę brać udział w działaniach muzeum, które mają na celu edukację architektoniczną, bo widzę, jak bardzo ona jest potrzebna. I dziękuję za uwagę. Na YouTubie można znaleźć film z oprowadzania po muzeum. Chyba trzeba wpisać oprowadzanie po MOM i zapraszam Was serdecznie. Dzięki. Dziękujemy bardzo, Paulina, za prezentację lublińską. A teraz ostatnia w tej części naszego spotkania prezentacja Pameli Bożek, która opowie nam o swoim projekcie Notesy z Łukowa, który realizowała razem z uchodźczyniami z Ośrodka dla Cudzoziemców i Cudzoziemek w Łukowie. Pamela, zapraszam Cię serdecznie. Dzień dobry. Ja reprezentuję ten projekt i reprezentuję tę grupę i to nie jest ten slajd jeszcze. Zrobię tak. Ta prezentacja jest przygotowana nie tylko tutaj dla Państwa, ale też na te kanały internetowe. W związku z tym proszę kierować uwagę na lewą stronę, ponieważ ten wasz prawy pasek będzie trochę pusty, ale to nie jest pomyłka. Tam będzie tłumaczka i tam będę ja chyba, z tego co rozumiem, więc tak tutaj uprzedzam to przesunięcie, które zauważycie. Ja mam na imię Pamela i reprezentuję grupę Notesy z Łukowa, którą założyłam i założyłyśmy w 2018 roku, który, jak się okazuje, był takim bardzo ważnym rokiem dla wielu tych prezentowanych tutaj inicjatyw i projektów. Założyłyśmy tę grupę w Ośrodku dla Cudzoziemców w Łukowie, to jest na Lubelszczyźnie, czyli blisko Lublina. Potem jeszcze pokażę Wam, gdzie dokładnie znajduje się Łuków. Tam spotkałam Zairę, Zalinę, Ainę, Hawę, Makkę i Lianę. Spotkałam tam też bardzo dużo innych kobiet i bardzo dużo dzieci i bardzo wiele różnych wspaniałych osób. I znalazłam się tam zupełnie przypadkowo. Łuków nie jest moim miastem, nie wiedziałam do tamtego momentu, że w ogóle istnieje. Zostałam tam zaproszona, albo trochę się nawet wprosiłam do Stowarzyszenia dla Ziemi dzięki poznaniu się z Ewą Kozdraj, prezeską tego stowarzyszenia, które później stało się taką naszą partnerką, w zasadzie najważniejszą organizacją, która umożliwiła powstanie i funkcjonowanie notesów. I czym są notesy? Zaraz Wam opowiem. To jest nasze wspaniałe logo. Notesy są takim projektem, który wynikał z naszego spotkania zapoznawczego. Ja przyjechałam do ośrodka w czasie wakacji, w zasadzie ferii zimowych, żeby poprowadzić zajęcia dla dzieci i postanowiłam zaproponować takie spotkanie dla ich mam, dla tych chętnych mam, które chciałyby zobaczyć, z kim dzieci spędzają czas. Ja przyjechałam wówczas z moim synem, jakimś bardzo małym, chyba 3- czy 4-letnim,
z Krakowa. Tam też wtedy robiłam dyplom na Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Rzeźby. A ten projekt nie był może moim pierwszym takim niewizualnym projektem czy działaniem, ale jest dla mnie na pewno najważniejszy. Jest też takim projektem, przy którym się najwięcej nauczyłam. I też myślę, że jego największym sukcesem jest to, że ta nasza grupa cały czas jest razem i jestem teraz tutaj u was, czy się widzę z wami świeżo po moim pobycie i odwiedzinach w Łukowie. Zawsze się śmiejemy, że te nasze spotkania to jest taka wigilia, ponieważ one trwają, zawsze są przy stole i można długo nie jeść przed, żeby później jakoś podołać i móc uczestniczyć do końca aktywnie. Natomiast to nasze pierwsze spotkanie właśnie zapowiadało te nasze wigilie, to znaczy spotkałyśmy się właśnie w tym składzie, który został do końca i było nam tak miło i dobrze razem, że coś musiało z tego powstać i akurat powstały notesy. Notesy były też po prostu tym, co robiłyśmy fizycznie, obiektem, czyli zszyłyśmy trochę kartek papieru z jakąś okładką pochodzącą wtedy nie tylko, a później już wyłącznie z opakowań po kawie, z takich odpadów. I to był taki pretekst, w zasadzie zupełnie nie miałam pomysłu na to, co będziemy razem robić. Okazało się, że notesy są miłe, przyjemne i można przy nich rozmawiać i spędzać przyjemnie czas. Wtedy zaproponowałam, że być może tu będzie pojawić taka możliwość, żeby zrobić tych notesów więcej, że może uda nam się jakoś je sprzedać. Tu się pojawiały takie wątki związane ze sprzedażą, że być może te notesy będą właśnie na tyle atrakcyjne, a tak naprawdę ich historia może być na tyle atrakcyjna, że osoby będą chciały je mieć. Bo jaka jest historia tych notesów? Notesy to są, pokażę wam teraz, będę przerzucać w tle, będą bardzo wolno w przeciwieństwie do innych prezentacji przesuwały się zdjęcia. Ja trochę więcej opowiem. Jestem też fanką wolnego dziania się ostatnio, więc będę taką opowieść snuć, może nie bardzo dynamiczną, ale Ośrodek dla Cudzoziemców i osoby, z którymi się spotkałam i z którymi tworzę notesy, przyjechały do Polski z Czeczenii. W 2018 roku były już w ośrodku przez kilka lat ze swoimi rodzinami, z mężami i z dziećmi. W trakcie tych lat, czyli już prawie 5 lat, kiedy jak się znamy, urodziły się nowe dzieci, jest ich coraz więcej. I były to osoby i nadal częściowo są to osoby, które oczekują na decyzję Urzędu do Spraw Cudzoziemców dotyczącą przyznania ochrony międzynarodowej. Ta ochrona międzynarodowa wynika z tego, że osoby w swoim kraju, w kraju pochodzenia nie czuły się bezpiecznie, nie mogły dłużej tam pozostać, zdecydowały się na taką przymusową migrację, czyli uchodźstwo. I osoby, z którymi spotkałam się w ośrodku, oficjalnie, formalnie nie były wtedy uchodźczyniami, tylko migrantkami w procedurze. Ta procedura powinna trwać pół roku, to znaczy od złożenia takiego wniosku o przyznanie ochrony międzynarodowej przez pół roku urząd powinien taką decyzję wydać. Ona może być pozytywna lub negatywna, natomiast w przypadku moich koleżanek ta decyzja nie zapadała bardzo długo. Później była odmowna, wiązała się z wieloma różnymi kombinacjami, prośbami, ponawianiem tych decyzji, odwołaniami, ale ostatecznie jestem teraz w takim miejscu tutaj, gdzie mogę już powiedzieć, że większość moich koleżanek mieszka poza ośrodkiem i może legalnie przebywać razem ze swoimi rodzinami tutaj w Polsce. Spotkałyśmy się w momencie, w którym jeszcze tak nie było i tak naprawdę nie zapowiadało się, że będzie w jakiejś niedalekiej przyszłości, chociaż oczywiście miałyśmy na to nadzieję, ale nie miałyśmy już złudzeń, czy też w zasadzie dziewczyny nie miały złudzeń, że może to nie nastąpić bardzo szybko. Dzieciaki chodziły do szkoły w Łukowie,
część osób miała pozwolenie na pracę, część nie. To pozwolenie na pracę jest też taką sytuacją bardzo dynamiczną. Ono się pojawia, potem znika. Czasem nie wiadomo, że zniknęło. Osoba pracuje, potem się okazuje, że już nie mogła, musi zapłacić karę. Jakby jest to wszystko skomplikowane, coraz bardziej się komplikuje, coraz bardziej wydaje się być nieludzkie, choć oczywiście są te odsłony też funkcjonowania urzędu, które wspaniale sobie radzą z aktualnym kryzysem i sytuacją w Polsce i w Ukrainie. Ale mamy też oczywiście kwestię granicy białoruskiej, polsko-białoruskiej, gdzie system nie działa. Nie działał też wtedy za dobrze i takie miejsca jak ośrodki, których takich otwartych ośrodków było wtedy w Polsce 11, są też ośrodki zamknięte, takie, do których nie ma wstępu, mają taki więzienny charakter, to w tych ośrodkach, czy w zasadzie na rzecz tych ośrodków, na rzecz ich mieszkanek i mieszkańców działają różne organizacje pozarządowe, między innymi właśnie Stowarzyszenie dla Ziemi, które przez ponad 10 lat działało na rzecz kilku ośrodków, później to finansowanie malało i ostatecznie stowarzyszenie miało te swoje, prowadziło działania właśnie dla ośrodka w Łukowie. I ja dlatego się tam znalazłam, ponieważ było to takie otwarte zaproszenie do artystek, osób, które chciałyby coś tam zrobić z osobami w ośrodku. Tutaj widzicie nas razem przy naszej pierwszej wystawie. Ja przyjechałam poprowadzić zajęcia, natomiast pomyślałam sobie, że osoby, które przychodzą na te zajęcia, są odbiorczyniami, osoby dorosłe, to tak naprawdę nie potrzebują aż tak, w tak ogromnym wymiarze nowych umiejętności czy sposobów na zabicie czasu, bo jak mają dużo dzieci, to generalnie mają cały czas dość dużo do roboty. Więc pomyślałam sobie, że to, czego najbardziej potrzebują, to są pieniądze, ponieważ tam tych pieniędzy jest bardzo mało i od bardzo wielu lat jest tak, że państwo oferuje właśnie wikt i opierunek, natomiast no, nie oferuje za dużo takich środków na własne potrzeby, na zapewnienie sobie różnych niezbędnych pomocy do życia. No więc ten taki zasiłek, takie świadczenie to wynosiło wówczas 70 zł miesięcznie na osobę, więc naprawdę to, czego osoby potrzebowały najbardziej, to były takie środki, którymi mogłyby same dysponować. Wszystko oczywiście musiało być bardzo legalne, ponieważ nad całą taką procedurą i tym, jak osoba sobie radzi w Polsce, co robi, gdzie pracuje, czy uczy się polskiego, czy dzieci chodzą, jak sobie radzą w szkole, oczywiście czuwa urząd i jest to szalenie istotne, żeby właśnie zadbać o to, żeby te wszystkie działania były jak najbardziej legalne, ale też udokumentowane, bo możemy wówczas na przykład dokumentować i składać taki rodzaj właśnie rekomendacji czy listu polecającego do urzędu, żeby wspierać tę procedurę. To nie wiadomo, czy to działa, ale tak się robi. I w związku z tym zaproponowałam, że właśnie to, co zrobiłyśmy podczas naszego pierwszego spotkania, czyli te notesy, że spróbuję je sprzedać, ponieważ jestem artystką i mam dostęp do różnych galerii i instytucji, które prowadzą czasem sprzedaż, mają sklepy. Generalnie dzieła sztuki się sprzedaje. Pomyślałam sobie, że taki notes, choć zwielokrotniony, będzie obiektem, trochę takim artefaktem, który będzie niósł w sobie tę historię osób, które ten notes stworzyły. Potem to, co widzicie, to są takie różne wątki, które się pojawiają przy tym projekcie, czy przy tym naszym wspólnym działaniu, związane z okazywaniem sobie właśnie takiego wsparcia, nie tylko w tworzeniu czegoś razem, żeby na tym zarobić, żeby osiągnąć jakiś komercyjny sukces, bo na to nie liczyłyśmy nigdy. Natomiast stało się tak, że notesy... do końca 3 minuty, naprawdę? No, niesamowite. To może teraz szybko, uwaga. Udało się.
Poszło nam świetnie, mnóstwo osób się w to zaangażowało. Zaczęłyśmy jeździć na różne wycieczki, zupełnie niezwiązane z robieniem notesów. Tutaj była wycieczka w Krakowie. Współpracowałyśmy ze wszystkimi. Naprawdę nie spodziewałyśmy się, że możemy osiągnąć jakąś taką ogólnopolską skalę. Te notesy były sprzedawane przez różne małe instytucje, duże, narodowe galerie, festiwale, ale ostatecznie nie była to jakaś masowa sprzedaż, więc koniec końców wygląda doskonale, ale mogłoby być trochę lepiej. Tutaj zobaczycie różne odsłony notesów, różne osoby i różne miejsca, w których te notesy się pojawiły. Tak wygląda środek. Bardzo dużo osób wspierało mnie w tym, żeby ten projekt był widziany, miał jakąś taką wizualną odsłonę, ponieważ ja byłam młodą mamą. Zajmowałam się obsługą tego projektu, jakąś tam promocją, różnymi rzeczami, natomiast zdjęcia, jakieś filmy i wszystko, co się działo wokół, cała promocja, to są osoby, które później na końcu będzie taka długa lista nazwisk i to logo też było wybrane przez nas, ale zaprojektowane oczywiście przez kogoś innego. Dzięki temu, że zrobiłyśmy notesy i zaczęłyśmy współpracować z różnymi instytucjami, to ja wyszłam już z tej roli osoby prowadzącej warsztat, a dziewczyny weszły w tę rolę i przestały być beneficjentkami, odbiorczyniami projektów pomocowych, integracyjnych, a same po prostu zaczęły szkolić i zaczęły prowadzić warsztaty introligatorskie. Zrobiłyśmy w tym czasie pracownię w ośrodku, powstał sklep, Stowarzyszenie dla Ziemi założyło działalność gospodarczą, panie zaczęły podpisywać legalne umowy, mogły otrzymywać wynagrodzenie, bo tak się ta cała legalność jeszcze tutaj dopełnia. Dobra, i bardzo mało czasu, wszystkie warsztaty przeróżne, dostałyśmy dużo grantów i potem zaczęłyśmy robić jeszcze różne inne rzeczy. Bo notesy to nam było trochę mało i potem chciałyśmy ze sobą współpracować i teraz nasza praca jest w Hongkongu, zaraz wam na koniec pokażę, jeszcze można to zobaczyć, ale zaczęłyśmy robić inne rzeczy, pozyskiwać środki, teraz właśnie też planujemy jeszcze kolejne działania. Dużo było tych wyzwań, tutaj jak widać. Budżet oczywiście był zerowy, to też jest dominująca sytuacja tutaj. Ja wtedy mieszkałam w Krakowie i tutaj widać wówczas, jak wyglądała moja podróż do Krakowa. Były to 2 przesiadki i jeździłam z takim oto człowiekiem, z ogromną walizką, zimą, odpadały nam kółka, po prostu wszystko się spóźniało i było naprawdę każdy nasz wyjazd do Łukowa, a bardzo tego potrzebowaliśmy, bo tak naprawdę pandemia troszkę nam pokrzyżowała plany, bo nie mogłyśmy się cały czas widywać ze sobą, a ten taki zoomowy tryb nam nie służył. Trochę wstrzymała te nasze prace, ale już na szczęście wróciłyśmy, więc każdy wyjazd to była przygoda i jakieś wielkie wyzwanie. Natomiast wciąż Łuków, Kraków, Warszawa, Łuków to są odległości, które są niczym w porównaniu tej odległości z tą odległością, którą przebyły osoby, które w tym Łukowie się znajdują. Bardzo daleko, na szczęście już mogą tu zostać, nie muszą wracać, chyba że tego chcą. Teraz jest to raczej niemożliwe. I teraz tak, tu są wszystkie podziękowania. Można sobie chwilę poczytać. Jest to projekt bardzo feministyczny, bardzo łączący, bardzo doceniający różnice między nami, bo dziewczyny są muzułmankami, jesteśmy z kompletnie różnych kultur, ale jest też takim projektem, który pozwolił nam znaleźć jakąś taką płaszczyznę, w której jesteśmy bardzo podobne. I jak już przeczytane, to jest nasza praca z Hongkongu i jest absolutnie wspaniała, ogromna, wizualna, jest prawdziwym dziełem, nazywa się Wasze rzeczy i na tym kończę i resztę sobie można znaleźć w internecie i dziękuję. Brawo, super, dziękujemy. Proszę Państwa, teraz nadeszła jedna z najważniejszych chwil dzisiaj, czyli przerwa. Bardzo zachęcamy. Ona nie będzie jakoś bardzo długa, za jakieś 15 chyba czy 20 maksymalnie minut się spotykamy z powrotem na dyskusji. Także zachęcam, żeby ją wykorzystać na przykład na rozmowy z tymi, których prezentacje Państwa zainteresowały. Do zobaczenia niedługo.